Cześć, zapraszam na mój trzeci film z Islandii. Dziś obejrzymy gejzery, kratery, wodospady i stolicę północy, miasteczko Akureyri. Zapraszam. Noc na kempingu dobiegła ku końcowi. Całą noc padało, więc jest bardzo fajnie. Tu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda nasz kemping w oddali, co prawda. I ciągle kropi. Przed nami kolejny dzień zwiedzania. Zapraszam. Tu jeszcze ostatni rzut oka na naszą jadalnię kempingową. Nie wygląda ona jakoś imponująco. To jest wulkan, na który będziemy wchodzili. Powstał około 2500 lat temu. Charakterystyczny jest o tyle, że jest w miarę symetryczny i równy, więc wpisuje się w taki klasyczny widok jak stratowulkanu, krateru zapadniętego. Ten dym, który tam widzicie w oddali, to są gorące źródła termiczne, które są tutaj w pobliżu. A teraz zabieram Was w magiczne miejsce. Zobaczcie. Idziemy oglądać gejzery. Hverir to obszar geotermalny. Znajdziecie tu fumarole, czyli parujące szczeliny, gdzie z ziemi wydobywają się gorące gazy siarkowe, tworząc syczące, parujące kratery. Są tu również błotne wulkany, bulgoczące doły z szarego, gorącego błota, a wszystko to otacza kolorowa ziemia w kolorach żółto-pomarańczowo-czerwono-białych, pochodzących od minerałów, głównie siarki, żelaza i gliny. Ten księżycowy krajobraz wygląda jak inna planeta, z jałowym, gorącym i intensywnym zapachem siarki. Grunt może mieć tutaj temperaturę dochodzącą nawet do 80 lub 100 stopni Celsjusza. Dlatego też nie należy schodzić z wyznaczonych ścieżek, bo można się poparzyć lub wpaść w niestabilne podłoże. Roślinność na tym obszarze w zasadzie nie występuje, z powodu wysokiej temperatury, która kilometr pod powierzchnią Ziemi osiąga 200 stopni Celsjusza i ogrzewa wody gruntowe. Zobaczcie, czy to nie jest magiczne miejsce. Warto było do takich widoków tu przyjechać.
Jest to naprawdę przepięknie. Wracam powoli na parking, a wy jeszcze sobie chwilkę poobserwujcie te widoki magiczne. A teraz pokażę wam kolejny krater. Trzymajcie się, bo jest mega. Idziemy zwiedzać kolejny wodospad Godfalls. Pada. Godafoss, zwany wodospadem bogów, jest jednym z najsłynniejszych wodospadów Islandii. Legenda mówi, że w 1000 roku, gdy Islandia przyjęła chrześcijaństwo jako religię państwową, lokalny wódz, wracając z obrad parlamentu, symbolicznie wrzucił posągi nordyckich bogów do wodospadu jako znak zerwania z pogaństwem. To wydarzenie dało początek nazwie Godafoss, czyli wodospadowi bogów. Zimą, gdy wodospad częściowo zamarza, staje się jeszcze bardziej spektakularny. Lód, śnieg i turkusowa woda tworzą bajkowy krajobraz. Wygląda typowa islandzka pogoda, czyli lekko pada i wieje. Idziemy zwiedzać domek Mikołaja na Islandii.
To nasz hostel w Akureyri. Panie przodem. Dziękuję. Dzięki. Jak to mówią, zamienił stryjek kemping na hostel. Wygląda bardzo elegancko. Łóżeczko podwójne. Kolejne podwójne. Tu jest strefa relaksacyjna i bardzo ładne łazienki. Także super zadowoleni, mając alternatywę spania na kempingu na mokrej trawie. A teraz pokażę Wam browar islandzki. Wygląda imponująco, ale smakowo szału nie ma. Ja preferuję browary kraftowe. To miasteczko Akureyri. Ładne domki. Przypływają tu pramy wycieczkowe. Można popłynąć na wycieczkę na wieloryby albo wykąpać się w Forest Lagoon. To są statki, którymi pływa się oglądać wieloryby. W centrum Akureyri nie ma świateł drogowych. Jest tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, przy czym ich czerwone światło ma kształt serca. To symbol lokalnego optymizmu i pozytywnej atmosfery. A teraz pokażę Wam centrum Akureyri. To drugie największe miasto na Islandii. W naszych standardach oczywiście malutkie, 20 000 mieszkańców. No ale wygląda dosyć ładnie. Islandczycy kochają hot dogi, to ich danie narodowe i na każdym kroku są budy z hot dogami. Tu jest jedna, możecie sobie zobaczyć. Sprawdzimy ceny. Jak widzicie, jest tu bardzo duży wybór. Islandczycy potrafią być zabawni. Miasto słynie z aktywnego życia kulturalnego. Znajduje się tu m.in. Muzeum Sztuki, teatr i wiele galerii. Latem odbywa się tu wiele festiwali, w tym festiwal muzyczny Akureyri Music Festival. Jedziemy zobaczyć domki torfowe. Torfowe budynki gospodarczo-mieszkalne powstały na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Dom torfowy jest typowym przykładem tradycyjnej architektury islandzkiej. Wykorzystywanie torfu do celów budowniczych związane było z brakiem materiału drzewnego. Pierwsze konstrukcje betonowe pojawiły się dopiero w XX wieku. Domy budowane z bloków torfowych cechują się relatywnie krótką żywotnością, do kilkudziesięciu lat. Dachy pokrywano darniną.
Rozwartość kąta dachu odgrywała niezmiernie ważną rolę. Jeżeli dach był zbyt stromy, trawa nie zatrzymywała wody i nie rosła, przyczyniając się do pękania darni i pojawiania się dziur w dachu. W przypadku zbyt dużej rozwartości kąta dachu woda przeciekała do wnętrza domu. Tradycyjna farma islandzka była złożona z szeregu małych budynków połączonych długim korytarzem. Dostęp do komórek na narzędzia, jak i do kuźni był możliwy jedynie z zewnątrz. W komórkach przechowywano narzędzia do pracy na roli, końskie uprzęże oraz skrzynie. Znajdujemy się w pokoju południowym. Znajdują się tutaj liczne portrety osobistości z regionu Skagafjordur z XIX i XX wieku. W pokoju północnym mieszkał Jonas Hallgrímsson, jeden z najbardziej ukochanych przez Islandczyków poeta. Kuchnia była głównie miejscem wyrabiania owczych podrobów. Mięso baranie zawieszano pod sufitem, a następnie wędzono przy użyciu torfu i wysuszonych odchodów owczych. W spiżarni gospodyni przechowywała pożywienie i wydzielała porcje posiłków domownikom. Ograniczone możliwości wymiany towarów z innymi krajami przyczyniły się do rozwoju bednarstwa. Zaczęto wyrabiać naczynia codziennego użytku, wiadra na mleko, maselnice, młynki i beczki. Drzwiami południowymi wychodzono z popiołem oraz by zaczerpnąć wodę. Drzwi te w razie pożaru były również wyjściem awaryjnym. Na ścianie wiszą narty i islandzkie łyżwy. W izbie głównej skupiało się życie całej rodziny. Znajduje się tu 11 ław do spania, na których wykonywano różne prace ręczne. Na ławach zasiadano do posiłków, które spożywano z trzymanych na kolanach drewnianych misek. Podczas długich zimowych wieczorów przy świetle kaganków jeden z domowników umilał czas innym, pracującym lekturą i recytowaniem wierszy. Podróżnicy przynoszący wieści mogli liczyć na ciepły posiłek i schronienie w każdym gospodarstwie. Izba nie była ogrzewana, torfowe ściany stanowiły jednak doskonałą izolację, a poza tym wszyscy nosili wełniane swetry. Przed nami 350 km do Reykjaviku. Podróż powinna trwać 4,5 godziny. Do zobaczenia na miejscu. Witam ponownie w Students Hostel. Jesteśmy trochę zmęczeni całą podróżą. Miasteczko Akureyri bardzo mi się podobało. Domki torfowe również, choć nie przepadam za skansenami. Jutro obejrzymy sobie Reykjavik. Jeśli podobał Ci się mój film, to zachęcam do subskrypcji. Cześć!